Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Dzisiaj recenzja Uncharted 4 Kres Złodzieja, gry, na którą wielu użytkowników PlayStation 4 czekało. Uncharted 4 tak naprawdę jest piątą odsłoną serii, ponieważ mieliśmy jeszcze Złotą Otchłań, która nie była numerowana, a która pojawiła się tylko na PlayStation Vita, natomiast trzy pierwsze części pojawiły się najpierw na PlayStation 3, potem w wersji zremasterowanej na PlayStation 4 i Uncharted 4 trafiła już tylko na PlayStation 4. Bardzo nahypowana gra, bardzo wyczekiwana i muszę przyznać, że spełniła jakieś 95% moich oczekiwań i faktycznie jest to jedna z najlepszych gier, jakie pojawiły się w tym roku i myślę, że bez problemu będzie Uncharted zdobędzie jakieś nagrody typu gra roku czy coś takiego. Sama fabuła gry jest całkiem nieźle napisana, muszę przyznać, nie będę tutaj za dużo spoilerował, tylko taki główny core fabuły przedstawię. Cała fabuła dotyczy brata Nathana Drake'a, który myślał, że zginął. Znaczy ten brat myślał, że jego brat zginął, nagle on się pojawia i okazuje się, że potrzebuje odnaleźć legendarny skarb piracki kapitana Averiego. Nathan, ponieważ żyje już sobie spokojnie z Eleną, robi sobie jakieś tam pracę, sobie wykonuje, ale widać, że życie takie domatorskie pod pantoflem nie za bardzo mu odpowiada, więc postanawia dołączyć do Samuela, do swojego brata i razem wyruszają w poszukiwaniu pirackiego skarbu. Jak zapewne część z Was oglądała moje filmy, wiecie, że ja bardzo lubię gry, które dzieją się o piratach, także i tym razem klimat piracki doskonale trafił w moje upodobania. I recenzja, którą teraz usłyszycie, nie powiem nic, czego byście nie słyszeli na poprzednich recenzjach u innych youtuberów, czy też na innych kanałach, ponieważ nie sposób się nie zachwycać tą grą, która naprawdę jest bardzo dobra, bardzo dobra. Zresztą każda część Uncharted była bardzo dobra i czwórka nadal tą tradycję podtrzymuje. No może trójka troszkę zawsze mnie odstawała od z wszystkich części Uncharted. Natomiast czwórka nadal podtrzymuje tą tradycję niesamowicie dobrej gry. Naughty Dog, deweloper, podszedł jednak do tematu bardzo zachowawczo. Nie stworzył nic zupełnie diametralnie nowego. Dostajemy właściwie, jeżeli grałeś w którąkolwiek część Uncharted, to będziesz wiedział, czego się spodziewać w Uncharted 4. Jasne, pojawiły się niewielkie zmiany, ale to są w mojej opinii troszkę takie zmiany kosmetyczne. Przede wszystkim z nowości, których nie było wcześniej, jest charakterystyczna linka, którą Nathan może wrzucać i przemieszczać się z jednego punktu do drugiego, jednakże ta linka nie jest tak jak w Assassin's Creedzie, gdzie możemy ją wrzucić w dowolnym momencie, a jest tylko stosowana w określonych punktach, także jej zastosowanie jest bardzo limitowane, że tak powiem. Drugą nowatorską rzeczą, której wcześniej w Uncharted nie było, to wprowadzenie dużych przestrzeni, można powiedzieć takich pseudo-sandboxowych, otwartych przestrzeni, po których można się dowolnie przemieszczać, przykładowo jeepem. I tutaj muszę przyznać, że miałem pewne obawy na samym początku. Wszystkie części Uncharted miały przede wszystkim rewelacyjną fabułę, która była bardzo spójna, ale dlatego, że ona była liniowa. Ona się nigdzie nie rozmywała, cały czas żeśmy podążali jakby po sznurku, ale nie gubiliśmy całego sensu rozgrywki. W momencie, kiedy pojawiają się sandboxy, te wszystkie fabularne jakby elementy zaczynają się gdzieś rozmywać. To na przykład w tych grach jak Far Cry czy w Primal rozwiązywanie zadań pobocznych powoduje to, że gubisz gdzieś tą linię fabularną, gubisz gdzieś ten główny cel. I tutaj muszę przyznać, że troszkę się tego obawiałem, ale całe szczęście Naughty Dog wyszło z tego obronną ręką. Faktycznie są tereny, które są ogromne, są duże, nie są ogromne, no są po prostu duże, przynajmniej na miarę Uncharted, tak? Po których możemy się poruszać jeepem. Są tam jakby takie, można powiedzieć, nawet to nie ciężko powiedzieć, że to są questy, to są po prostu pewne budowle, które możemy odwiedzić i pozbierać skarby i to jest właściwie wszystko. Możemy się poruszać po tym terenie swobodnie, na przykład jeepem, ale nie tracimy w ogóle tej linii fabularnej z oczu, ponieważ nie ma tam żadnych pobocznych questów. To
poruszanie się po dużych terenach służy tylko jedynie, żeby przedostać się w jakieś inne fajne miejsce, aby zebrać ewentualnie skarby. I to jest dobre podejście, bo nie zatracamy całej tej spójności fabularnej, a gra daje taką troszkę iluzoryczną radość przemieszczania się po dużym, otwartym terenie. Oczywiście, tak jak mówię, jest to bardzo iluzoryczne, ponieważ ten teren faktycznie może jest duży, ale tak naprawdę poza zbieraniem tych skarbów tam nie za wiele się dzieje. Tak? Możemy sobie pozbierać skarby, ale tak nie za dużo tam rzeczy takich pobocznych będziemy mogli wykonać. O, przyszedł Pepper. Nie wskoczysz, bo łóżko jest rozłożone, później Cię włożę. Także tak to wygląda. Zastanawiam się jeszcze, czy coś nowego wprowadzono. No przede wszystkim Uncharted olśniewa grafiką. Pojawiły się informacje, czy też takie jakieś komentarze, że Uncharted jest najładniejszą grą, jaka kiedykolwiek wyszła. Ja się z tym nie zgodzę, może tak. Niemniej jednak Uncharted jest niesamowicie ładny. Na PlayStation 4 nie ma innej gry, która by wyglądała tak dobrze. Mało tego, oglądając Uncharted 4 poddaje się pod zasadność wypuszczania nowej konsoli, skoro można wycisnąć coś takiego na starej konsoli. To jest naprawdę coś niesamowitego. Oczywistym jest, że Naughty Dog to są mistrzowie w swoim fachu i takich mistrzowskich ekip na świecie pewnie są ze dwie albo jedna, także właśnie Naughty Dog. Ale faktycznie pod kątem graficznym gra jest niesamowita. Sama warstwa techniczna, jak zostało zrobione to wszystko, dla mnie absolutne mistrzostwo świata. Postaram się nagrać jeszcze taki materiał rozkładający jakby grę pod kątem technicznym, pod kątem właściwie tworzenia grafiki głównie, bo tylko to mnie interesuje. Natomiast faktycznie trzeba przyznać, że graficznie ta gra powala. Pewnie jakieś gry na PC-cie, które byś odpalił, nie wiem, w 4K, na przykład Wiedźmin Trójka, wyglądałyby troszkę lepiej, ale Uncharted powala nie tylko samymi widoczkami, które widzisz, ale takimi malutkimi niuansami, detalami. No właśnie, bo tutaj diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi, i Uncharted, czy też Naughty Dog są mistrzami detalu. Ja chyba o tym mówiłem w jakimś odcinku Fun Facts, ale tutaj ilość detali w grze jest pociągnięta właściwie do absurdu, jak dopracowano tą grę pod kątem rzeczy, które zobaczy 1 na 100 osób. To są detale, to są minimalne jakieś rzeczy, które dla wprawnego oka są tylko możliwe do obejrzenia, ale są i one faktycznie w tej grze się znajdują. Nie będę też za dużo mówił o tych detalach, ponieważ będzie jeszcze jeden film o Uncharted 4, gdzie zajmę się rzeczami, których w Uncharted prawdopodobnie żeś nie widział, a które są w tej grze zawarte, także to zajmiemy się jeszcze kiedy indziej. Ale wierzcie mi, że sam początek, jest taka jedna scena, kiedy Nathan na samym początku gry jest w swoim domu, w którym mieszka z Eleną i może się po tym domu przejść i pooglądać wszystko. Ilość elementów umieszczonych w tym mieszkaniu, tak zwanych asetów, jest po prostu absurdalna. Naughty Dog pokazał, że potrafi tworzyć bardzo szczegółowe pomieszczenia już w The Last of Us, ale to, co jest w Uncharted 4, to już jest absolutne mistrzostwo świata. I ta ilość detali nie znajduje się tylko w pomieszczeniach zamkniętych, znajduje się też w przestrzeniach otwartych. Gdy wychodzimy na przykład, zwiedzamy dżunglę, to naprawdę czuć, że to jest dżungla. To jest jeden z fajnych momentów takich, nie chcę tutaj spoilerować, w pewnym momencie poruszamy się łódką po takim większym terenie i dochodzimy do takiej jakby jaskini, gdzie jest tam coś ukryte, jakieś takie ruiny. I wchodząc do tej jaskini, aż czuć, słuchajcie, tą wilgoć w powietrzu, aż czuć ten zapach dżungli. To jest niesamowite uczucie, że naprawdę widzisz to i faktycznie masz wrażenie, że tak by to wyglądało w rzeczywistości. Aż ta duchota tego miejsca, tak jak mówię, ta wilgotność, aż po prostu ją czujesz. To jest niesamowite uczucie, ale faktycznie Uncharted potrafi takie wydobyć takie właśnie doświadczenie podczas gry. A to jest, myślę, że to jest bardzo duża zaleta i bardzo duży komplement dla gry wideo, bo niewiele gier potrafi taką imersję na graczu wywołać, a Uncharted jest niesamowicie imersyjny.
to są różne składowe, to jest grafika, te wszystkie detale, piękne widoczki. Na osobną uwagę zasługuje zdecydowanie roślinność, która została wykonana rewelacyjnie i kiedy widzicie to, jak to się wszystko rusza, cała ta dżungla, no to po prostu nie sposób się w tym zakochać. To nie jest tak, że widać, że każdy poziom nie był budowany z klocków, jak na przykład powiedzmy Assassin's Creed, tak? Mają powiedzmy asety, czyli modeli domków, nie wiem, na przykład 60 i z tych modelków, z tych 60 modeli domków budują cały na przykład Londyn, tak? Czy na przykład Paryż, tak? Czyli stawiają budynki, budują z klocków. Tutaj każdy poziom widać, że był tworzony ręcznie. Podobno jest zabieg zastosowany w BioShocku, gdzie każdy poziom wyglądał troszkę inaczej, bo każdy poziom był jakby przygotowywany ręcznie. I to widać, że są elementy, które widzisz w Uncharted jedyny raz. To są asety, modele, które widzisz jedyny raz. Często nawet przebiegając i nie zwracając na niego uwagi, ale ten model, jak jeżeli ktoś się zastanowi, że ten model ktoś musiał wymodelować, oteksturować, wrzucić do gry, oświetlić, a ty mijasz go, często nawet go nie zauważając, no to wtedy masz takie przeczucie, że wow, jak ile to roboty zostało włożone. No właśnie, tutaj kolejna rzecz w Uncharted to ogromna ilość pracy włożona w grę. Przede wszystkim rewelacyjnie wypadły cutscenki wzorem Metal Gear Solid liczone w czasie rzeczywistym. W poprzednich częściach były prerenderowane, tutaj są w czasie rzeczywistym. I słuchajcie, postacie to jest najwyższa liga. Myślę, że są 3 gry, w mojej opinii, które mają, no 2 gry, przepraszam. Są 2 gry, które mają równie dobrze zrealizowane postacie. Until Dawn i Rise Son of Rome. Do tej pory, pomimo tego co zobaczyłem w Uncharted, nadal moim faworytem w wykonaniu i w postaci pozostaje Rise Son of Rome. Ale Uncharted wcale tak bardzo nie odbiega. Przede wszystkim jest to jedna z niewielu gier, gdzie możesz wyczytać emocje na twarzach bohaterów. Tam ilość, słuchajcie, różnych ruchów mimicznych na samej postaci Nathana jest około 800. W trójce było ich 130, także jaka to jest, słuchajcie, różnica. Jest świetna scena, która podsumowuje tą mimikę, kiedy Nathan rozmawia z Eleną, ona coś do niego mówi i on tęskno spogląda na obraz, na którym jest jakiś tam widoczek i właściwie on nie musi mówić żadnego słowa. Ty widzisz tą tęsknotę w jego oczach, widzisz to z jego twarzy, możesz to wyczytać z jego twarzy. Czegoś takiego w grach jeszcze nie było. Próbowano zrobić to troszkę w L.A. Noire? Dobrze pamiętam? No w tej grze o detektywach, teraz sobie nie przypomnę. Ale tam było to trochę kiepsko zrealizowane, ponieważ postacie miały zazwyczaj, gdy kłamały, trochę inaczej się zachowywały, ale to było takie dosyć prymitywne. Tutaj emocje faktycznie z postaci aż biją, z ich twarzy. I to jest niesamowicie pokazane. I te animacje, które są często, słuchajcie, te cutscenki są często po prostu przegadane, rozmawiają sobie 2 postacie, ale one są tak rewelacyjnie zrobione, że aż chcesz to oglądać. Myślę, że z Uncharted, na przykład taki David Cage z Quantic Dream powinien dużo się nauczyć, aby te jego gry, które mają być takie pseudo właśnie grające na uczuciach jak Beyond, które w mojej opinii tak troszkę nie pykło, powinien zasięgnąć nauki od Naughty Dog, jak się powinno robić postacie, które żyją normalnie na ekranie monitora, czy tam na ekranie telewizora, bo to naprawdę się udało. Mało tego, dodam, że wiele filmów prerenderowanych, które możemy obejrzeć w kinie, nie ma tak rewelacyjnie zrobionej animacji postaci mimiki jak Uncharted. Także no jest to mistrzostwo świata. W mojej opinii jest to absolutne mistrzostwo świata. Postacie są rewelacyjnie wykonane, choć nie tak dobrze jak Rise Son of Rome, gdzie w mojej opinii to jest najwyższa już półka, ale Uncharted jest troszkę poniżej, ale nadal bardzo wysoko. Jeśli chodzi o samą mechanikę Uncharted, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli grałeś w poprzedniej części, to tutaj niewiele się zmienia. Mamy elementy
skakane, czyli takie można powiedzieć platformowe, gdzie wspinamy się po jakichś skałkach, bujamy na linkach. Mamy elementy zagadkowe, zagadki, które rozwiązujemy szukając różnych tam podpowiedzi. No i mamy oczywiście strzelanie. Pod kątem strzelania tutaj jeszcze została wprowadzona nowa mechanika, ponieważ możemy działać po cichu. Wzorem Kenwaya z Assassin's Creed Black Flag możemy chować się w wysokich trawach i wykańczać wrogów po cichu. I jest to dosyć fajne, bo muszę przyznać, że parę takich segmentów, gdzie było dosyć dużo wrogów, udało mi się przejść bez jednego wystrzału, zabijając wszystkich i eliminując po cichu, i sprawiało mi to masę satysfakcji. Ale strzelanie to jest właściwie kalka tego strzelania z poprzednich części Uncharted. Tutaj nie za wiele się zmieniło. I tutaj kolejna rzecz, tak jak mówiłem, Naughty Dog poszło dosyć zachowawczo i w mojej opinii wiele problemów, pewne rzeczy, które nie podobały mi się do końca w oryginalnej trylogii Uncharted, zostały przeniesione też do czwórki. Przede wszystkim słaba detekcja zdarzeń, że tak powiem, kontekstowych. Często było tak, że chciałem, żeby Nathan przeskoczył, a on się przyklejał do murku, albo przyklejał się nie do tego murku, do którego chciałem, albo miał się schować za murkiem, a przyklejał się z boku i wystawiał się na ostrzał. Te rzeczy bardzo często się zdarzają. Gra jednak sporo wybacza błędów. Podczas skoków, bujania na linie, kiedy naciśniesz skok, gra widać, że prawdopodobnie nie powinien on się złapać tej półki, ale gra troszkę pomaga, trochę przesuwa tego Nathana, żeby jednak złapał się tej półki, żebyś nie spadł w limbo, tak? Czy tam w nicość. Także tutaj te elementy faktycznie w mojej opinii zostały przeniesione z tej trylogii oryginalnej, które nie do końca mi się podobały. Też jest mocno dyskusyjny sposób sterowania Nathana. Mi nie za bardzo on odpowiada. Jest on bardzo bezwładny. To nie jest tak, że masz wrażenie, że masz pełną kontrolę nad postacią. Tutaj Nathan porusza się w sposób troszkę bezwładny. Nie do końca mi się to podobało w każdej części Uncharted, ale tutaj też zostało to zawarte. Ale rozumiem, że wielu osobom to odpowiada, także to nie ma problemu. Także ta gra nie ma zbyt dużo wad, tak? Naprawdę jest szalenie dobrą grą. Na jeszcze jedną wzmiankę wspomnę o różnych dynamicznych sekwencjach. Oczywiście, żeby nie spoilerować za dużo, powiem o tej najbardziej znanej, czyli o tej jeździe samochodem przez Panamę. Nie wygląda to tak dobrze jak na E3. Widać, że w stosunku do tego, co było pokazane w 2015 roku, grafika została troszkę przycięta. Jeżeli porównacie sobie trailer i porównacie sobie, jak faktycznie wygląda gra, no różnice są widoczne, ale to i tak jest naprawdę świetnie zrobione. Szczególnie kiedy jedziemy tym samochodem po tych ulicach, wokół jest masa, słuchajcie, rzeczy, które możemy zniszczyć, których kawałki fruwają w powietrzu, efekty cząsteczkowe i fizyka to kolejne mistrzostwo świata. Mało tego, możemy podczas strzelanin już Nathan nie może schronić się co prawda za murkami, ale może schować się za drewnianymi deskami, czy też jakimiś skrzynkami, które podczas ostrzału po prostu się rozpadają. No muszę przyznać, że efekty cząsteczkowe, woda, słuchajcie, jak jest wykonana woda, to jest po prostu wspaniałe, jak widzisz na przykład wodospad albo jesteś na brzegiem oceanu, na białej plaży i widzisz, jak ta woda się zachowuje, no to jest aż nie sposób się w tym zakochać, bo jest to najwyższa półka, słuchajcie. Naughty Dog to grupa, wydaje mi się, geniuszy, którzy potrafią wycisnąć z PlayStation takie rzeczy, którym się chyba samym projektantom nie śniło. Szkoda, że takich grup nie jest więcej. Gdyby tych grup było więcej, PlayStation Neo byłoby bezzasadne. Natomiast jedna grupa, jeden deweloper wiosny nie czyni. Fakt faktem, zakładam, że większość z Was, którzy posiadają PlayStation 4, w Nathana Drake'a czy też w Uncharted 4 zdecydowanie zagracie. Nie będę Wam polecał, bo to jest oczywiste, że gra jest godna polecenia. To widzicie na screenach, które wrzuciłem podczas tej recenzji. Niemniej jednak jest to jedna z tych gier, których posiadacze i PC-ów i Xboxa zdecydowanie mogą zazdrościć, bo wypadło to naprawdę rewelacyjnie i myślę, że to jest... że teraz okres gamingowy będzie się dzielił na gry przed Uncharted i gry po Uncharted. Zwłaszcza gdy zróbcie sobie taki eksperyment. Gdy ukończycie Uncharted, już na końcu, zakończycie grę,
tego samego dnia, po chwili odpalcie jakąkolwiek grę, może być nowsza, może być troszkę starsza i zobaczcie jaka jest różnica w grafice pomiędzy dwoma produktami nieoddalonymi od siebie, znaczy ich daty premiery nie były oddalone od siebie za dużo. Ja powiem tak, po Uncharted odpaliłem Doom 4 i powiem szczerze, że Doom 4 wyglądał bardzo biednie w stosunku do tego, co pokazało Uncharted, ale teraz każda gra będzie wyglądała biednie. Chyba jedynie Wiedźmin jeszcze może powalczyć pod kątem widoczków. Zobaczymy, co będzie zaprezentowane w Krew i Wino. Ale Uncharted podniósł tak wysoko poprzeczkę, że przez długi czas nie będzie ona możliwa do sięgnięcia przez wielu deweloperów. Nie ma znaczenia, czy zrobią to na Unreal Engine 4, czy na CryEngine. Poprzeczka została podniesiona na tak wysoki poziom, że bardzo trudno ją będzie przeskoczyć. Nie tylko pod kątem graficznym, ale też pod kątem fabularnym, bo fabuła trzyma się kupy, jest ciekawa i przede wszystkim obchodzą Cię dalsze losy bohaterów, bo często jest tak, że niektóre gry mają tych bohaterów, których los tak naprawdę nie za bardzo Cię interesuje, co się z nimi stanie. A tutaj ten los bohaterów nie jest Ci obojętny i starasz się ze wszystkich sił pomóc Nathanowi odnaleźć ten skarb piratów. Słuchajcie, no tak czy tak, pod koniec, już na koniec powiem, Uncharted 4 a must have dla każdego posiadacza PlayStation 4. Jeżeli chcecie pokazać znajomym możliwości konsol, jeżeli chcecie pokłócić się z PC Master Race, Uncharted jest doskonałym przykładem tego, jak zrobić rewelacyjną grę z niesamowitymi efektami na konsolę PlayStation 4. Życzyłbym więcej takich gier, ale wiem, że więcej takich gier nie powstanie, ponieważ kolejną grą prawdopodobnie, która będzie mogła rywalizować z Uncharted 4, byłaby Uncharted 5, która pewnie nigdy nie powstanie, lub kolejne GTA od Rockstara, bo w mojej opinii jedynie jeszcze pod kątem ilości detali może się równać Uncharted jedynie z GTA 5. Także no niesamowita gra, muszę przyznać, niesamowita. Ach, jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy. Długość gry, ponieważ grałem na najwyższym dostępnym poziomie trudności, dostępnym od samego początku gry, czyli nie ten ostatni najtrudniejszy, ponieważ on się dopiero odblokowuje, jak ukończysz grę jednokrotnie. Zamknięcie całej przygody Nathana zajęło mi 17 godzin i 48 minut, co jak na grę przygodowo taką awanturniczą, to jest niesamowity czas. Wydaje mi się, że Uncharted 4 jest dłuższe niż czasami, wydaje mi się, nawet dwie części Uncharted sklejone razem i tak będzie krótsze niż Uncharted 4. Tak mi się wydaje. Oczywiście to zależy od stylu gry i od sposobu gry. Na koniec jeszcze rada dla tych, którzy jeszcze nie grali w Uncharted. Nie śpieszcie się. Ta gra zasługuje na to, aby grać powoli, aby zwiedzać, oglądać, eksplorować, żeby zobaczyć jaka praca została włożona w tą grę, żeby samemu doświadczyć tych wszystkich niuansów, które zostały przez deweloperów tutaj włożone. To nie jest gra, w której, znaczy wiadomo, jak już raz skończysz, to możesz sobie tam ten speedrun robić, ale za pierwszym razem chłoń przygodę, graj powoli i ciesz się tym, w co aktualnie grasz. Dzięki temu gra odkryje przed Tobą naprawdę niesamowite rzeczy, których byś się nawet nie spodziewał, że one tam się w tym tytule znajdują. Także to chyba taka rada na koniec. Ja z całego serca polecam Uncharted 4, najlepsza gra na PlayStation 4 aktualnie i myślę, że przez długi czas ona z tego piedestału nie zejdzie i bardzo ciężko będzie jakiemukolwiek deweloperowi dorównać do jakości, którą prezentuje Naughty Dog w najnowszej odsłonie przygód Nathana Drake'a. To tyle. Pozdrawiam Was, Energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć!